Seks dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak być swobodnym w seksie, jak się nieco bardziej wyzwolić w seksie. I to jest bardzo intrygujące na pewno pytanie wszystkich. Oglądajcie do końca, ponieważ na końcu opowiem, jakie można poczynić pierwsze kroki w tym kierunku. Za to część następna to będzie trochę taki wstęp teoretyczny. O co chodzi? Dużo osób poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak można w tym seksie być bardziej swobodnym. I jest to z jednej strony pytanie na przykład osobiste, czyli takie, w którym ja sama myślę, że chciałabym mieć odwagę, lubić więcej, umieć więcej i poszukiwać więcej. Z drugiej strony jest to też pytanie związane z tym, co się dzieje w dynamice par. Czyli na przykład zastanawiamy się na temat tego, czy nie mamy zbyt dużych różnic z partnerem, partnerką, że na przykład oni nie są dość wyzwoleni albo są bardziej wyzwoleni, a my nie. I powstaje tutaj pewien dylemat. I oczywiście najpierw musimy sobie zdefiniować, co to znaczy, że jesteśmy wyzwoleni lub nie. I właśnie ja zrobiłam sobie taką małą ankietę, pozwoliłam sobie zrobić taką ankietę i zadać pytania na temat tego, co to znaczy być wyzwolonym dla Ciebie. To nie była duża ankieta, nie było też dużo respondentów, natomiast rzeczywiście pewne informacje zebrałam z tejże, i usłyszałam, że co to znaczy być wyzwolonym? To znaczy nie obawiać się robić rzeczy nowych, czuć się dobrze w robieniu różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Nawet jeśli nie czujemy się dobrze, to nadal próbować je robić, nie wstydzić się ich po fakcie czy w trakcie. I tutaj było kluczowe, ostatnie, czuć się dobrze w swoim ciele. I to trochę się zazębia, ponieważ okazuje się, że klucz do tej swobody w życiu seksualnym i do tego, jak się dobrze czujemy, jak lubimy to nasze życie seksualne, właśnie leży w relacji z własnym ciałem. I to, w jaki sposób to ciało traktujemy. Bez akceptacji siebie raczej trudno czerpać radość z bliskości ze sobą, z własnym ciałem, ale przede wszystkim bliskości i przyjemności seksualnej z drugą osobą. Warto się przyjrzeć, jak to nasze postrzeganie wpływa na życie intymne oraz co możemy zrobić, żeby to zmienić. Często podczas warsztatów czy indywidualnych rozmów słyszę historie kobiet, które zmagają się z brakiem akceptacji własnego ciała. I są to trudne opowieści o stresie przed oceną, w walce z odbiciem w lustrze i poczuciu, że nie jest się wystarczającym. To znaczy albo jest się za bardzo, albo jest się nie dość i jest to dosyć powszechne zmaganie wielu osób, tak naprawdę nie tylko kobiet, bo mężczyźni też się z tym zmagają, prawdopodobnie może nie tak powszechnie jak kobiety do niedawna. Teraz trochę więcej mężczyzn bardziej jest wrażliwych na temat swojego wyglądu, a to wszystko bierze się oczywiście z powszechności różnych mediów społecznościowych, takiej powszechnej seksualizacji tego ciała i traktowanie tego ciała jako obiekt do podziwiania, niezależnie od tego, czy jest to obiekt męski, czy jest to kobiecy obiekt, to nie ma żadnego znaczenia. Rzeczywiście to ciało jest poddawane ciągłej ocenie i też ludzie to robią, pokazują swoje ciało, które jest poddawane ocenie. Nawet jeśli to jest dobra ocena, to nadal jest to oceniane, więc kiedy ktoś ma obawy, że może być źle oceniony, to zaczyna się stresować, że nie powinien pokazywać swojego ciała, bo będzie źle oceniony. Osobiście wierzę, że ciało każdego z nas powinno być własną naszą przestrzenią, wolną od cudzych opinii, wolną od oceny innych i jestem przekonana, że każdy ma prawo decydować, jak chce wyglądać, kiedy chce dokonać zmian w swoim wyglądzie i że nikt nie powinien czuć się zmuszany do takiej zmiany, żeby sprostać czyimś oczekiwaniom. Każdy ten swój moment znajdzie własny. Jestem o tym przekonana, a mówię to dlatego, że chciałabym, żeby ten film był przyczynkiem do wglądu we własne przekonania,
w przekonania na temat własnego ciała, w przekonania na temat ciał innych osób. I jeśli miałoby to coś spowodować, co mam ogromną nadzieję, to niech to spowoduje zmianę wewnętrzną nas do tego, i niech to będzie przyczynkiem do pracowania nad własnym światopoglądem na temat relacji z ciałem. Jak karanie ciała wpływa na satysfakcję seksualną? Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy karanie ciała. No bo oczywiście różnie to możemy rozumieć, zwłaszcza w filmie o seksualności możemy założyć, że chodzi tutaj o jakieś takie typowe aktywności związane z karaniem. Nie, to nie ma nic wspólnego z BDSM-em. Mówimy bardziej o karaniu ciała, czyli takiej ciągłej deprecjacji go. I czy to będzie taka deprecjacja nasza własna, czy to będzie deprecjacja, którą powodują inni, czy to wreszcie będzie złe traktowanie naszego ciała, czyli takie zaniedbywanie go, niewsłuchiwanie się w nie. I teraz to też jest istotne. Nie chodzi o to, że zaniedbywanie to znaczy jednoznacznie na przykład tycie i niechodzenie na ćwiczenia. Zaniedbywanie to znaczy też nadmierna presja na to ciało i presją może być też nadmierna aktywność fizyczna, nadmierne odchudzanie, nadmierny trening, któremu się to ciało poddaje. Jeżeli myślimy o swoim ciele, że jest nie dość, albo niewystarczające, albo za bardzo, to możemy już zacząć zastanawiać się, czy przypadkiem się nadmiernie nie karzemy. Każde porównywanie się do innych powoduje duży stres i w momencie, kiedy pojawia się stres, pojawia się jeszcze większa represja wobec ciała i niechęć do niego, po prostu nielubienie go. A czymże jest ciało, jeśli nie źródłem przyjemności i rozkoszy? W jaki sposób możemy odczuwać przyjemność, w jaki sposób możemy odczuwać rozkosz, jeśli będziemy nienawidzieć ciała, które tą rozkosz daje? Będziemy raczej unikać słuchania go, unikać czucia go, będziemy chodzącą głową na jakimś korpusie, który ma spełniać nasze oczekiwania albo jest powodem do rozpaczy, tak? Karanie ciała prowadzi do mniejszej akceptacji siebie, naturalnie, do mniejszej otwartości na eksplorowanie i poszukiwanie, do strachu przed dokonywaniem takiej eksploracji i poszukiwania, no bo oczywiście włącza się nam strach przed oceną. Nikt nie chce, nie lubi. Jeśli może, to unikać będzie sytuacji, w której będzie oceniany. Warto o tym pamiętać, że jeśli unikamy konfrontacji naszego ciała z sytuacją na przykład intymności, być może coś się za tym kryje, może nie jesteśmy czegoś pewni, może się czegoś boimy i to wynika wyłącznie z tego, że nie ufamy naszemu ciału i go nie akceptujemy. Badania jasno pokazują, że akceptacja ciała przekłada się na lepszą jakość życia intymnego. I tych badań dosyć sporo było. Wskazują one, że osoby, które uznają swoje ciało za wystarczająco dobre, odczuwają większą satysfakcję seksualną. Odczuwają też większą radość z aktywności seksualnej w ogóle, no bo mogą próbować różnych rzeczy bez tego strachu, że zostaną obnażeni. Co nie oznacza, i to jest istotne, to nie oznacza, że kochamy każdy fragment swojego ciała. To nie oznacza, że będziemy to ciało uwielbiać bezkrytycznie. To oznacza, że akceptujemy, że mimo, że ma wady, bo każde ciało może mieć wady, nadal jest to ciało, które daje nam przyjemność. Co istotne, zamiast analizować ten nasz wygląd, to nasze niedostosowanie, niedopasowanie, to poczucie, że coś jest z nami nie tak, zamiast analizować to, możemy skupić się na przyjemności, skupić się po prostu na czerpaniu radości. Media mają ogromną moc w kształtowaniu naszego wyobrażenia o tym, jakie ciało powinno być. A jeżeli kształtują wyobrażenia na temat ciał, jakie powinny być, czy jakie są w normie, tym samym powodują, że my mamy jakąś
ocenę naszego ciała wobec tej normy. Jeśli nasze ciało odbiega od tej normy, to oczywiście będziemy siłą rzeczy mniej to ciało akceptować, mniej je cenić. I jeśli chodzi o media, to też zostało przebadane. Zostały zrobione badania, zwłaszcza wśród nastolatek, na temat tego, w jaki sposób social media, czyli te takie media społecznościowe typu Instagram, typu Facebook, w jaki sposób działają na osoby młode, jak one postrzegają swoją atrakcyjność po obcowaniu z takimi mediami społecznościowymi. No i co się okazało? Okazało się, i to był naprawdę eksperyment, ponieważ grupie osób serwowano treści związane z cielesnością, pokazywano ciała wyidealizowane, ciała piękne, no takie, które modelki chcą pokazywać, żeby osiągnąć jakiś tam swój cel, żeby je pokazywać, więc oczywiście były takie ciała i były też, była grupa, której tego nie pokazywano. Wiecie, trzeba robić zawsze badania w ten sposób, żeby sprawdzić, czy pojawia się zmiana oceny, czy pojawia się ocena i czy jest istotny ten czynnik, czy ten czynnik był istotny, czy to jakieś placebo, czy tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo jeśli sama ocena obu tych grup będzie taka sama, niezależnie od tego, co oglądają, no to nie ma tematu, więc sprawdzono to. Okazało się, że osoby, które oglądają właśnie media społecznościowe, w których ciała są właśnie takie idealne, takie piękne, takie modelkowate, to te osoby mają znacznie niższą samoocenę. To znaczy niezależnie od tego, jakie ciało mają, przestają się lubić. Zaczynają uważać się za mało atrakcyjne. No i dobrze, powiemy sobie, okej, no dobra, no ale wiesz, no to wcale nie musi nic oznaczać, może tam inne treści były. Otóż nie. Okazało się, że jeśli tej samej grupie po kilku miesiącach zablokowano treści związane z takim ciałem i przez kolejne 2-3 miesiące pokazywano im bardziej różnorodne ciała, czyli ciała realistyczne, ciała takie, które widzimy na ulicy, chude, grube, niskie, wysokie, osoby z niepełnosprawnościami, osoby pełnosprawne, kiedy była różnorodność tych ciał, nagle się okazało, że po kilku miesiącach ich samoocena podniosła się. Osoby, które obcują z bardzo wyidealizowanym obrazem urody, oczekiwań, taką normą, którą narzucają nam media, te osoby, większość tych osób będzie odczuwało dyskomfort w związku ze sobą. Nie będzie odczuwało chęci do zmiany, będzie odczuwało dyskomfort, ponieważ ten dyskomfort nie powoduje, że chcemy dokonywać zmian, powoduje, że chcemy się zamknąć w sobie. Nie idziemy wtedy na siłownię, nie uprawiamy wtedy sportu i nie uprawiamy wtedy aktywności seksualnej, bo boimy się tej oceny. W momencie, kiedy przestajemy bać się oceny, zaczynamy traktować swoje ciało jako swojego przyjaciela. Zaczynamy je trochę bardziej lubić. Zaczynamy wychodzić do świata. Zaczynamy chodzić na siłownię, bo mniej się krępujemy tego swojego ciała, tak? Nie boimy się tej oceny na siłowni. A przede wszystkim też w relacjach otwarcie i z dużo większą akceptacją eksplorujemy seksualność, ponieważ to nasze ciało przestaje być tą przeszkodą. Oczywiście chciałabym sobie wyobrażać świat, w którym rzeczywiście media społecznościowe nie będą miały żadnej roli w naszym życiu, żebyśmy się cofnęli do czasów takich, gdzie one nie istniały. To jest niemożliwe, nie ma już odwrotu, one po prostu będą. Możemy oczywiście zastanawiać się i bardzo chcieć, żeby były jakieś regulacje, które będą ograniczać te media społecznościowe, zwłaszcza dla osób bardzo młodych, ale też zwiększy się świadomość ludzi użytkujących te media społecznościowe, że one mogą trochę nam zniekształcać tą rzeczywistość, zwłaszcza zniekształcać tą rzeczywistość naszych przekonań o sobie. To jest istotne.
pierwotna rzeczywistość, media społeczności powodują, że zaczynamy powątpiewać w swoje przekonania, powątpiewać w swoje uczucia, a przede wszystkim powątpiewać w swoją wartość. I to jest najgorsza rzecz, jaka się dzieje w związku z tymi mediami. Warto też pamiętać, że słowa mają znaczenie. To, co mówimy o czymś wyglądzie, bardzo często mówi więcej o nas samych niż o tej osobie. Wszelkiego rodzaju komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą być raniące. Pozytywne komentarze również, ponieważ nadal wpuszczają nas w to poczucie, że jesteśmy oceniani. Nawet jeśli nam się podoba ta ocena, to łapiemy się w tą pułapkę, że ta ocena jest dla nas ważna. Jeśli potem usłyszymy negatywną ocenę, to będziemy się nią bardziej przejmować, ponieważ już nauczyliśmy się, że ta ocena jest dla nas istotna. Więc niezależnie od tego, jak chcemy skomentować, unikajmy komentowania o wyglądzie danej osoby, jeśli nie wygląd jest tą rzeczą, którą ona próbuje Wam pokazać. Krytyczne komentarze związane z wyglądem, związane z atrakcyjnością czy urodą są oczywiście bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do spirali nienawiści wobec siebie, do zaniedbywania siebie i do emocjonalnego wycofania, również w życiu seksualnym. Dlatego warto się dobrze zastanowić, zanim powiemy cokolwiek o czyimś wyglądzie, jeśli chodzi o osoby, które pokazują się w internecie. I mówię to do Was, do moich oglądaczy. Myślę, że edukacja na temat tego, że ludzie są różnorodni, akceptacja ciała powinna być częścią naszego codziennego życia. Powinniśmy popatrzeć sobie na ludzi dookoła i powiedzieć: jesteśmy bardzo różni, wszyscy jesteśmy okej. Wszyscy mamy szansę stworzyć związek, wszyscy mamy szansę kogoś spotkać na swojej drodze ważnego. I to, co zbuduje tą naszą relację z tą drugą osobą, to jest tak naprawdę bliskość intymna, emocjonalna. Ciało jest jakby tylko takim medium, które pozwala nam się ze sobą skomunikować na poziomie fizycznym, ale nie powinno być kluczowym elementem nas łączącym, ponieważ ciało ulega zmianie. Z biegiem lat, z biegiem czasu ciało się zmienia, więc ta nasza relacja, jeśli się oprze o ten czynnik, będzie też ulegać zmianie. A jeśli chcemy z kimś spędzić czas, bo jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy ze sobą blisko, kochamy się i wspieramy, to naprawdę przestaje być problematyczne, ta zmiana. Chciałabym Wam podać teraz 3 sposoby na zaprzyjaźnianie się ze swoim ciałem. To raz. A potem 3 sposoby na to, jak zaakceptować i jak polubiać ciało swojego partnera, swojej partnerki, takie, które się zmienia. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, żeby zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem, to możesz sobie poświęcić dosłownie codzienną, 1 krótką chwilę wdzięczności dla swojego ciała. To jest kilka minut, w których pomyślisz o tym, co fajnego Twoje ciało robi dla Ciebie. Pomyśl o tym, jaką daje Ci przyjemność w eksplorowaniu codzienności. Może daje Ci przyjemność w czasie masażu, a może ma po prostu siłę pracować i robić rzeczy w Twoim codziennym życiu. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ to Twoje ciało wspiera Cię w tej codzienności. To może być moment, kiedy jesteś pod prysznicem, to może być moment, kiedy jesteś w wannie, albo kiedy kładziesz się do łóżka i poświęcasz sobie dosłownie chwilę refleksji. Zamknij oczy i pomyśl sobie o tym, co dobrego zrobiło Twoje ciało dzisiaj. Jak było wydajne, jaką miało energię, jak Cię zaprowadziło w jakieś miłe miejsce. To jest bardzo miłe i przyjemna refleksja na temat tego, co Ty dobrego zrobiłeś dla siebie. Zrobiłaś, ponieważ to ciało to Ty. Druga to jest oczywiście bardziej taka banalna. Ruch jako forma troski. Nie używamy ruchu jako formy karania się, jako formy represji wobec swojego ciała. Raczej traktujemy ruch jako troskę i czułość, czyli z czułością idziemy na spacer, z czułością idziemy na taniec,
albo pobiegać, jeśli taką mamy ochotę i mamy w sobie tyle energii. Jeśli czujemy, możemy poćwiczyć jogę, albo pilates, albo się tylko porozciągać. Każda z tych rzeczy jest pewną aktywnością fizyczną, której praktyka codzienna albo kilka razy w tygodniu może wnieść bardzo dużo pozytywnego w nasze życie. Przede wszystkim pozytywnego, jeśli chodzi o relacje z własnym ciałem. Bo znowu zaczynamy lubić swoje ciało za to, co z nim razem robimy. Trzecie oczywiście ma związek już trochę bardziej zmysłowy z tym, czym ja się zajmuję na tym kanale, a mianowicie eksperymentowanie z dotykiem. Ciało to jest nic innego jak dotyk, jeden wielki receptor dotyku, niezależnie od tego, którą częścią ciała co dotkniemy, to oczywiście my to czujemy, bo receptory są na całym ciele, więc warto eksperymentować z dotykiem, eksperymentować z masażem dłoni, stóp, pleców, dotykać włosów, dotykać szyi. Jeżeli mamy kogoś, z kim możemy to robić, idealnie. Jeżeli nie, może warto zapisać się na masaż i sprawdzić, jak ten masaż będzie działał. Kupić sobie jakiś gadżet erotyczny, wprowadzić go do codziennej takiej praktyki masturbacyjnej na przykład ze sobą. To jest dobry sposób na to, żeby wzbogacać doświadczenia swojego ciała o te miłe rzeczy. To są wszystko rzeczy, które spowodują, że będziemy patrzeć na to ciało w nieco pozytywniejszy sposób, jeśli nie powiedzieć dużo pozytywniejszy, no bo oczywiście będziemy wzbogacać nasze doświadczenia o bardzo dobre doznania. Oczywiście skutkiem ubocznym takich eksploracji jest doświadczanie rozkoszy seksualnej i uczenie się, co nam sprawia przyjemność. I wreszcie 3 sposoby na zaakceptowanie i zaprzyjaźnianie się ze zmieniającym się ciałem partnera, partnerki. To jest oczywiście bardzo też ważne zagadnienie i trudny czasem problem, że partner, partnerka się zmieniają, że nie są tacy, jak pamiętamy kiedyś i niektórzy to zauważają, inni mniej. Mamy dni, kiedy to zauważamy. Natomiast warto o tym myśleć, warto o tym mówić w związku z czułością i uwagą. A przede wszystkim pochylić się nad tym, co tak naprawdę nas łączy. Tak jak mówiłam, jeżeli łączy nas ciało i fizyczność, to ponieważ ciało się zmienia, będzie to wpływało negatywnie na relacje, ponieważ będzie to nas odsuwać od siebie, bo to ciało nie będzie spełniało już tych oczekiwań, co wcześniej. Natomiast warto doceniać wspólne chwile i to jest jedna z rzeczy, którą trzeba wręcz robić w związku, niezależnie od naszych ciał. Docenianie wspólnych chwil, skupianie się na pozytywnych doświadczeniach, na uściskach, na bliskości, na tym, jak się śmiejecie razem. Wtedy ciało partnera, partnerki to będzie część życiowej drogi tej osoby, bo będziecie blisko z tą osobą, będziecie zaprzyjaźnieni z tą osobą i to, co niesie to ciało, to jest wasze wspólne doświadczenie. Będziecie mogli to obserwować z miłością i akceptacją. Oczywiście druga rzecz to rozmowa i akceptacja, otwartość w rozmowie, ale wiecie, to nie chodzi o taką otwartość, w której mówimy: bardzo cię kocham, ale powinieneś schudnąć, bardzo cię kocham, ale już nie jesteś taka jak kiedyś. To w ogóle nie o to chodzi, dlatego że to może wywoływać negatywne reakcje w drugiej osobie. Każde takie ale i każde takie wytykanie i przytykanie oznacza, że ta osoba czuje się niekomfortowo. Więc należałoby raczej skupić się na tym, jak bardzo tą osobę kochamy, jak chcemy z tą osobą funkcjonować i też wyrażać dużo miłości, jak bardzo uwielbiamy z nią być i również cieszyć się tym, że możemy dotykać na przykład ich ciało. To może spowodować, że ta akceptacja na rozmowę i otwartość będzie większa i nie będzie strachu i lęku przed tym, żeby to ciało było jakieś. Trzecie to celebracja różnorodności i zmienności. Fakt, że dorastamy, dojrzewamy, że nasze ciało dojrzewa, zmienia się, to jest dowód na to, że opowiada się pewna nasza życiowa historia.
Nasze ciało opowiada historię, zmarszczki, rozstępy, kształty ciała, mówią o naszych doświadczeniach, o naszych przeżyciach. I wydaje mi się, że te przeżycia i doświadczenia też mogą być elementem relacji. Wybierajmy praktyki, które tę więź wzmacniają. Masaże, kąpiele, taniec. Jeżeli nie koncentrujemy się na wyglądzie, a raczej tym, co z ciałem możemy robić, wtedy ciało staje się znowu atrakcyjne, ponieważ jest znowu takim elementem wspólnych, przemiłych doświadczeń. I to mówimy oczywiście z każdej strony, tak? Mówimy o ciele jednej osoby i o ciele drugiej. Jeżeli dwa ciała robią fajne rzeczy, to te dwa ciała będą ze sobą szczęśliwe. Wystarczająco dobre ciało to nie jest tylko koncepcja, to jest naprawdę realna droga do życia w zgodzie ze sobą. Akceptacja ciała to nie jest akt egoizmu, ani tym bardziej promocja otyłości, jak lubią niektórzy mówić. Akceptacja ciała to jest fundament i na tym fundamencie możemy budować nasze relacje, czerpać prawdziwą radość z relacji z drugą osobą, ale przede wszystkim relacji ze sobą, relacji intymnej i cielesnej ze sobą. Warto zacząć od małych kroków, zarówno w tym, jak o sobie mówimy, ale też jak mówimy o innych. Zastanówcie się, czy na przykład mówiąc o innych nie zwracacie zbyt dużej uwagi na ciało tej osoby, nie przekraczacie tej granicy, bo to przecież jest ciało tej osoby, nie wasze. Nie ma powodu, żeby o nim mówić, jeśli nie dotyczy to bezpośrednio, bardzo blisko waszego ciała. Warto zacząć od małych kroków, zarówno w tym, jak mówimy o ciele własnym, ale też jak mówimy o ciele innych osób. Przyjrzyjcie się sobie, czy w ogóle zdarza wam się komentować czyjeś ciało. A jeśli tak, to dlaczego? Czemu mamy taką potrzebę mówienia o czyimś ciele? To jest bardzo ważne, ponieważ to pokazuje, że skupiamy naszą uwagę na czyimś ciele, a nie na własnym. To, co jest istotne, to relacja ze sobą i tą relację trzeba naprawdę wzmacniać i dbać o tą relację, ponieważ ta relacja wpływa na każdą sferę naszego życia, a relacja z ciałem szczególnie wpływa na intymną sferę życia. Dbajmy o nią z troską i uważnością.